Położyliśmy się ledwo na łóżku. Okazało się, że w łóżku są pluskwy, więc spieprzyliśmy szybko. No on mówi, ja słyszałem, że nawet są kraje, gdzie pić nie wolno na ulicy. Ja mówię, no to u nas. Rio jest super. Jedziemy latać helikopterem. Słuchajcie, u nas tylko dzień przerwy, nie ma czasu do stracenia. Klaudia już nas pakuje znowu. Jutro o 7 rano znowu na lotnisko i do Rio de Janeiro. Zapraszam na samolot do Rio. No i wyruszyliśmy do Rio z São Paulo. Za parę dziesiąt minut będziemy. Mam nadzieję, że będzie nocleg, bo słuchajcie, już nam... Klaudia płacze od wczoraj albo od przedwczoraj nawet, bo nic nie ma. Bardzo drogo. No powiem wam, ciężki temat. No i jesteśmy w tym Rio. Staliśmy. Będziemy musieli zmienić to lokum. Znaczy ja i tak zmieniam, bo jadę z kolegami. Będę w innym hotelu, ale Klaudia też się w poniedziałek musi przenieść do innego, bo ten jest tragiczny. Położyliśmy się ledwo na łóżku. Okazało się, że w łóżku są pluskwy, więc spieprzyliśmy szybko. Do innego pokoju w tamtym nie było i faktycznie nie było. Ale i tak postanowiliśmy zmienić ten hotel, natomiast nie jesteśmy w stanie tego zrobić teraz, gdyż jest długi weekend w Rio i wszystkie ceny są razy 4 i wszystko jest wynajęte. Teraz idziemy coś zjeść, zobaczymy jak wygląda okolica. Welcome to the Rio. Słuchajcie, jest fantastycznie. Jest bardzo ciepło. Jesteśmy po śniadaniu, więc jest git. Ja czekam na chłopaków. Klaudia też już się organizuje, będzie dobrze. Przedsiębiorczość znowu mnie zaskakuje. Facet chodzi z przenośnym grillem w ręce i sprzedaje rzeczy. Bardzo lubię. Zimniutki na plaży. Cudo. W Polsce rzadko spotykany typ reklamy, co? Dowiedziałem się, że jutro jest mecz argentyńskiej drużyny i brazylijskiej. I zjechało się tu bardzo dużo kibiców. Była już wczoraj dość duża walka, widziałem filmy. Dlatego, że to chuliganci przyjeżdżają też, osadzają się na plaży. Wielu Argentyńczyków przyleciało, mimo że nie mają biletów na stadion, więc się zbiorą tutaj. Mówi mi taksówkarz, że jutro bez względu na to, która drużyna wygra, na pewno będzie walka i w niedzielę raczej na pewno też. Trzeba bardzo uważać, bo widziałem filmy z wczoraj, jak się tulali i naprawdę wygląda to średnio ciekawie. Poza tym się dowiedziałem, że Rio jest raczej bezpieczne ze względu na to, że tam, gdzie występują turyści, nie ma prawa się wydarzyć żadna strzelanina, nic takiego. No ale też się dowiedziałem, żeby uważać cokolwiek kupować na straganach, że najpierw to porządnie zdezynfekować, bo może dostać infekcji, nie będzie kogo oskarżyć, a wtedy się trafi do szpitala, bo to jest takie brudne wszystko, powiedział taksówkarz, więc tak z pierwszej ręki wszystko wiem. Beka, no. Widziałem, że tutaj facet na przykład stoi ze straganikiem takim, że ma stolik, 3 butelki, ma nagrane z głośnika hasło caipirinha i pytam faceta, czy tutaj można sprzedawać alkohol na ulicy. On mówi tak, a dlaczego by miał nie móc? No bo w Polsce jest potrzebna koncesja, zezwolenie na sprzedaż alkoholu. A on mówi, ja słyszałem, że nawet są kraje, gdzie pić nie wolno na ulicy. Ja mówię, no to u nas. Bekę mamy tutaj straszną. Pytałem się, czy palenie jest tutaj dozwolone, ponieważ często czuć gandzie, a bardzo rzadko papierosy. On mówi, że nie, że ganda jest nielegalna, ale też słuchajcie, tutaj jest nielegalne, są elektroniczne papierosy. Pytam się dlaczego, on mówi, bo tutaj służba zdrowia jest darmowa i to bardzo dużo kosztuje taką służbę zdrowia i mają ludzie nie palić. Pytam się, czy normalne papierosy, mówi, że no tak, ale ogólnie bardzo tam walczą z tym. Dbają o obywateli, żeby nie chorowali, bo to kosztowne. W sumie słusznie.
29 piętro w Hiltonie. Rio jest super. Pewnie już wiecie, co się będzie działo. Jezus na nas czeka. Figura ma 138 metrów, z czego 8 metrów to podstawy. Budowali to w 1921 roku. Budowali bodajże 4 lata. Wszystko było wciągane kolejką. Kolejkę mają od 1884. Figura była robiona przez Francuza, tam we Francji, transportowana tutaj chyba w postaci form, a tu na miejscu była odlewana. Idziemy zobaczyć na górę najsławniejszą figurę świata. Jezusie, czekam. Dzisiaj jest niedziela i się odprawia tutaj msza. Ciekawe, że jak coś odhaczyłem nawet ceremonię mszy świętej. Portugalczycy do Rio de Janeiro przypłynęli w 1501 roku. Osadzili się jakby na wzgórzu i oni dobrze żyli z Indianami. Nazwa się wzięła stąd, że to było jakieś, wyglądało to jak rzeka, jak ujście rzeki. Oni zazwyczaj robili tak, że jak coś odkryli, to nazwa była od święta znanego miesiąca, jakiegoś ważnego dla Portugalczyków. Natomiast w styczniu nic się nie działo wtedy i zrobili, że to jest rzeka ze stycznia, Rio de Janeiro. No i tak zostało. Tam na takiej wyspie zaraz obok osiedlili się na to Francuzi, ale że Portugalczycy współpracowali z Indianami, to wypędzili jakoś tych Francuzów, dlatego że Francuzi raczej zwalczali Indian. I tym sposobem zostali tutaj, osiedlili się najpierw na wzgórzach. Nawet tu jest dalej pałac królewski na wzgórzu. Natomiast potem zaczęli rozbierać te wzgórza, bo tu wzgórza były wszędzie. Zaczęli rozbierać te wzgórza, żeby trochę uzyskać płaskiego terenu i zaczęli stawiać miasto, które aktualnie liczy 12 milionów ludzi. Bardzo dużo faweli. Strzelaniny są między gangami, między policją a gangami. Wtedy jest sieczka, jakieś policja wpada między wojnę gangów, no i jest grubo. Jeżeli chodzi o same fawele, to też opowiem wam, jak będziemy je zwiedzać. Natomiast fawele tutaj oficjalnie czy się tak nie nazywa, raczej to jest nazwa między ludźmi. Natomiast jeżeli z samymi ludźmi z faweli rozmawiasz, to musisz mówić jako o społeczności, jako o comunidad. Tam nie ma wejścia ani policja, ani nikt inny. Oni mają wewnętrzną, własną policję. Na fawelach nie wolno nic ukraść, gdyż po prostu ci utną głowę i powieszą dla przykładu. Aktualnie fawele są już murowane zazwyczaj i mają własne wewnętrzne prawo. Zwróćcie uwagę jeszcze na to, że tam jest serce i bardzo mało ludzi na to zwraca uwagę. W sensie to było dość ważny element tej figury z założenia. Wszystko, co tutaj widzicie płaskiego, to podobno były wzgórza, które zostały rozebrane, aby mieć płaski teren dla postawienia tego miasta. Pięknie tutaj jest. Julcia ma wysoką gorączkę, prawie 40, już 39 z hakiem, więc ja z hotelu zabieram wroty i widzimy się w szpitalu. Dzwonię jeszcze do ubezpieczyciela, że jedziemy do szpitala i że wizyta domowa może zostać odwołana. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Wzięli Julkę na badania, na szczęście dobra jest wiadomość taka, że ta temperatura mu trochę schodzi. Tam jest pełne 40, zrobiło się już 38,3. Noc była ciężka, zwłaszcza dla Juliana. Jak się czujesz? Super, a mama? No już lepiej, tylko mnie coś kręci trochę w tym, ale teraz nie zaczną coś kręcić w żołądku. Ale jest lepiej. Ogólnie, tylko że się nie wyspałam. Co? Julek, zdrowy? Tak. Pomogli mu. Jest żywy. Super. Możemy wrócić do baletów. Ło, to mi zabije wszystko z tego. No to Kompletnie. dobra, wystarczy. No co ty, jak jeszcze rąbne takiego takiego mocne jest? Dobra, bo mnie brzuszek też tak, znaczy nie boli mnie, ale... Wzorowe. O kurde, ale ogień. Chyba dobre, co? Nie mogę powietrza złapać teraz. Matko Bosko. Ale grzeje.
Będzie zdrowa. Będziemy jechać kolejką na górę cukru. Wcześniej takimi się jeździło, a teraz już są takie. Ta góra się nazywa Głowa Cukru i większość tej góry jest w ogóle pod wodą. Tutaj wystaje nam chyba z 300 metrów. Natomiast tak się nazywa ze względu na to, że tutaj hodowali czy rosła naturalnie trzcina cukrowa. No i stąd taka nazwa. Ogólnie po prostu ładne widoki. Czy warto wjechać? No zawsze warto. Ten stadion, który widzicie, to Maracana. Kiedyś miał 200 000 możliwości przyjęcia kibiców. Aktualnie ma 70, czyli prawie i tak 2 razy więcej niż na przykład nasz wrocławski. Ale tylko przez to, że jakby konstrukcyjnie dach budowali i stwierdzili, że się nie zmieszczą. Jak pytają nas, skąd jesteś, mówimy, że z Polski, to mówią Boniek, Lato, Lewandowski i tyle. I Jan Paweł II czasem, ale tu na stadionie głównie Boniek, Lato i Lewandowski. Mamy się kim pochwalić. To jest makieta z tego, co wam mówiłem właśnie, że tu było 200 000 osób i to jest nawet napisane 194 603 osoby mogły wejść na ten stadion. Grubo! To są trybuny przy ulicy, bardzo długie. I zaraz będzie przejście, to zobaczycie. Tutaj się odbywa karnawał w Rio i to nie jest tak, że to jest tak na ulicy byle gdzie, tylko jest do tego odpowiednie miejsce. Karnawał trwa bodajże tam z 4 czy 5 dni. Są różne grupy, one się zmieniają i potem są finały w ogóle tych grup. To jest fiesta bardzo gruba, ale jest coraz bardziej niestety niebezpiecznie, czyli i dużo gwałtów podobno i dużo kradzieży. Wszystko ma wady i zalety. Jedziemy latać helikopterem nad Rio. Wytłumacz jakoś, co sądzisz o ostatnim meczu. Zjebali! Łukasz, a co sądzisz o Rio de Janeiro? No jest zajebiście. Słuchajcie, będzie dobrze, jak w tym filmiku.